Tu jest kawiarnia Dubelskiego, tu jest restauracja Nitka, tu jest nasze pierwsze piętro. Tego budynku nie ma, ta kamienica została wyburzona. Tutaj jest teraz dziura. Miastograf jest w tym momencie takim parasolem dla całego szeregu działań i stron internetowych. Główna strona miastograf.pl zbiera zdjęcia zdigitalizowane oraz fragmenty historii mówionych z wywiadów, które przeprowadzamy. Wszystko działa wokół tej idei budowania społecznej, cywilnej historii Łodzi. Przede wszystkim jestem fanką Łodzi, mojego miasta, w którym się urodziłam. Zawodowo jestem inżynierką włókienniczką i często jeszcze z tego korzystam w obszarze archiwistyki, bo sporo zdjęć przedstawia też wnętrza fabryk, które tutaj były, w związku z czym łatwo mi zidentyfikować. To jest album negatywów, zdjęć mojego przyjaciela Krzysztofa Sieronia. Biegał po Łodzi w latach 60., 70. To są zdjęcia z tego okresu. Ponieważ jako fanka Łodzi już wcześniej sobie korzystałam z miastografu, stwierdziłam, że dobrze by było, żeby zestaw tych zdjęć znalazł się właśnie na tym portalu. Prawie 400 zdjęć i to był taki pierwszy duży katalog w miastografie zdjęć właśnie Krzysztofa Sieronia. Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl jako portal skonstruowany jest w ten sposób, że do każdego zdjęcia czy do każdego fragmentu historii mówionej jest znacznik na mapie. Zawsze staraliśmy się zszywać fragmenty tych rozmaitych historii i wspomnień z konkretną przestrzenią, z konkretnym adresem. To wszystko jest ze sobą jakoś połączone, no tak jak w mieście. Więc odwiedzając Miastograf jako portal, można go zwiedzać różnymi ścieżkami, można oglądać osobno zdjęcia czy odsłuchiwać historię, ale można też zwiedzać go za pomocą mapy i tych znaczników, które są tam dodane. Kiedy wrzuca się zdjęcia z różnych miejsc, to niektórzy wspominają, że na przykład to jest miejsce ich pierwszej randki w życiu w Łodzi, albo że do tej szkoły chodziła moja była dziewczyna, jak się też się zdarzyło. Więc właściwie to wszystko, na czym nam zależało, kiedy tworzyliśmy Miastograf, tą dekadę temu, kiedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy to gdzieś tam zaiskrzy, ale zaiskrzyło i te zbiory same w sobie są tylko zdjęciami, ale to, jak się z nimi pracuje, widzimy, że to wytwarza społeczności i pozwala też przywracać różne więzi i różne kontakty, które być może były wcześniej zerwane. Więc to bardzo fajnie jakoś już dalej pracuje. Archiwum w ośrodku Karta powstało w 1987 roku i miało na celu dokumentować tą zafałszowaną, przemilczaną historię i zaczęło się od nagrań osób, które były deportowane w głąb ZSRR i powstał ogromny zbiór nagrań dźwiękowych. Później w latach 90. do archiwum ośrodka Karta zaczęły spływać materiały opozycyjne. W naszych zbiorach znajduje się kolekcja Solidarność Narodziny Ruchu, która została wpisana na Światową Listę UNESCO. I to są materiały dotyczące początków Solidarności, lat 80-81, czyli głównie wydawnictwa podziemne, czasopisma, książki, ulotki, artefakty, ale też kolekcje opozycjonistów typu Jacek Kuroń. No i z tych materiałów opozycyjnych korzystają badacze, czytelnicy, naukowcy, redaktorzy, dziennikarze, studenci, socjologowie. Także te materiały cały czas żyją. Czasami trafiają do nas materiały ze śmietnika. I tutaj mam przed sobą takie materiały. Są to listy kierowane do matki
z robót przymusowych z lat 40. Osoba, która to znalazła, zgłosiła się do nas, spytała się, czy można takie materiały przekazać. My oczywiście bardzo chętnie tak odpowiadamy na takie apele i zapytania. Właśnie osoby porządkują swoje mieszkania i tam znajdują w piwnicach bibułę, wydawnictwa podziemne, czy właśnie takie materiały rodzinne, które no, obawiają się, że po ich śmierci mogą zginąć, więc i my zapewniamy właśnie wieczyste zachowanie tych materiałów, opiekę nad nimi, opracowanie, digitalizujemy te materiały i dzięki temu chronimy tak i zabezpieczamy. To będzie fragment nagrania pani Marii Wilk z miejscowości Śnieżki, która opowie o tym, jak zmienia się sytuacja w jej otoczeniu, jakby jakich czasów dożyła. Dziś mieszkanie zamknięte, mleka nie ma, nikt nie tego. Kochaniutka, to jeszcze z tym to się godzę. No już nie godzę się z tym, że ja nie widzę konia. Nie widzę żadnego we wsi konia. Kiedyś koń za koniem szedł, kiedyś jechali końmi i na łąki, i na pastwiska, na pole. Dziś żadnego konia nie ma. No tylko widzę konia w telewizji. Ten fragment to jest jedno z 70 nagrań biograficznych zrealizowanych w gminie Boćki na przestrzeni kilku lat, 3-4. Robiłyśmy te nagrania ja i pani Teresa Modzelewska, pracująca w bibliotece wówczas. Kiedy Magda przyszła do biblioteki i zaczęłyśmy rozmawiać, ona już wtedy nagrywała pierwszą osobę, jakby poza projektami. Z tych rozmów okazało się, że właśnie to, co ja nosiłam w sobie, to co miałam w sercu, to połączyło się z Magdy doświadczeniem. Tworzyłyśmy taki bardzo dobry zespół, bo Magda miała ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o nagrywanie historii mówionej. Natomiast ja znałam teren. Przy okazji tych nagrań zeskanowałyśmy ponad 700 fotografii rodzinnych. Wykorzystywane te zdjęcia były jeszcze jak dotąd na 3 wystawach. To były wystawy plenerowe organizowane w Boćkach. 3 tematy do tej pory zostały zaprezentowane: dzieciństwo, młodość i śluby. Starałam się, przygotowując te materiały, ominąć wydarzenia wielkiej historii, bardzo czasami kontrowersyjne wydarzenia, budzące do dzisiaj wiele sprzecznych emocji pomiędzy mieszkańcami tego samego terenu. Pomyślałam, że zamiast drążyć to może lepiej szukać wspólnego mianownika dla wszystkich, którym niewątpliwie były realia życia codziennego. I wydaje mi się, że w połączeniu z tymi katalogami, które mam nadzieję będą się poszerzać, bo planuję dalsze wystawy, że na koniec połączone w jeden grzbiet, jako jedna książka, mogłyby się stać inspiracją dla innych gmin i to mogłoby taki moduł mógłby pączkować i rozszerzać się dalej o sąsiednie gminy i stawać się taką wizytówką konkretnych miejsc. Takie jest moje marzenie, żeby coś takiego się mogło zrealizować. Moje marzenie jest podobne do Magdy właśnie też, żeby dalej kontynuować tę pracę. Dlatego, że jest taka potrzeba, że szczególnie właśnie jak ludzie nam dziękują, że ta osoba została nagrana. Była taka historia, że pani opowiadała, ojciec, którego nagrywałyśmy, zmarł i w Boże Narodzenie, kiedy cała rodzina się spotkała, puszczali sobie te nagrania, oglądali zdjęcia i to było dla nich bardzo wzruszające i bardzo ważne.